Hej, hej, witaj serdecznie na Wall Street, w dzielnicy finansowej. Idę właśnie w kierunku giełdy papierów wartościowych, także zaraz Wam pokażę. I w dzisiejszym story time akurat idę do pracy, słuchajcie, mam milion prac, oczywiście, to już wiecie z mojego kanału, że pracuję w tak zwanym gig-to-gig economy, czyli mam różnych kontrahentów i zajmuję się po prostu różnymi rzeczami. Na koniec roku dostaję 30 pitów na przykład. Idę teraz właśnie na pracę tutaj na Wall Street jako krupierka i przypomniała mi się, słuchajcie, historia, jak pracowałam też tutaj właśnie jako krupierka i pracowałam w takiej trochę znaczy to było normalnie w budynku mieszkalnym. Jeden z takich kolesi z Wall Street mnie wynajął, moją firmę. To oczywiście jest tak, że ja mam normalnie szefa tego firmy, to zawsze jest takie legit. Wiecie, to nie są jakieś takie sytuacje, że zostawiają mnie nie wiadomo z kim i mam rozdawać karty, także nie. To wszystko jest raczej tak bardziej tutaj w Stanach, dbają bardziej o to, żeby to nie było jakieś takie podejrzane. No ale tak, zostałam sama jako krupierka, pokera w budynku mieszkalnym jednego z tych kolesi, który pracował dla Wall Street i oni pracowali na giełdzie. Stanęłam tutaj tak, żeby Wam w ogóle pokazać najstarszy kościół anglosaski w Nowym Jorku. Zostałam sama z nimi, to było 10 kolesi i oni pracowali na rynkach azjatyckich. Oni pracowali z giełdą w Tokio. Więc oni mnie wynajęli dosłownie na 10 albo 11 rano, kiedy oni skończyli pracę, bo oni pracują po nocy i po prostu w ciągu dnia odsypiają i później znowu idą do pracy w nocy. I to był najgorszy sort człowieka, z jakim miałam w ogóle do czynienia w życiu. Ja nie cierpię ludzi, którzy mają ten taki privilege. Nie lubię ludzi, którzy to co innego mieć dobrą pracę, dużo zarabiać, a co innego się z tym obnosić i traktować innych źle i być takim dumnym z tego, że ma się tyle kasy i się z tym obnosić, tak? Ale nie w taki pozytywny sposób, nie, że sobie kupujesz drogie ubrania, tylko że poniżasz ludzi, którzy mają tańsze ubrania, na przykład na tej zasadzie, prawda? No i to był ten taki sort takiego typu człowieka. Naprawdę tacy... O Boże, co za dzień to był. No dobra, w każdym razie. Ja rozdaję im te karty. Jest 10 kolesi i ja. No i ten szef mnie zostawił na 4 godziny i ma po mnie wrócić. No i oni tam sobie otwierali sobie piwko, zaczęli sobie pić. Na dworze jasno, więc wszędzie tutaj jasno. Jest godzina 10:11, a oni z piwem siedzą, spoko. No i rozdaję im te karty, no i zaczynają między sobą rozmawiać. I słuchajcie, ja się czułam jak mucha na ścianie. Czułam się w ogóle stanę sobie tutaj plecami do nowojorskiej giełdy papierów, znaczy nowojorskiej Stock Exchange. Tutaj jest za mną właśnie. To jest cała Wall Street. I rozdaję im te karty. No i konwersacje. Oprócz tego, że mnie tam 2 podrywało, to konwersacje też były na zasadzie: a zobacz tutaj zdjęcie mojej kochanki na Instagramie. Z tą laską rozmawiam, moja żona nic o tym nie wie. Byliśmy na jakiejś tam drogim jachcie gdzieś w LA. Byliśmy na imprezie w Saint-Tropez, gdzie prostytutka przydawkowała kokainę. Albo były zarąbiste eskorty. Właśnie opowiadanie o jachtach, o jakichś takich imprezach przy basenach, o piciu, o pieniądzach, o drogich zegarkach, o samochodach. To było po prostu najbardziej odmurzające i takie otwierające oczy, na jaki to jest sort człowieka. Ja teraz jestem w tym Wall Street, no i dobra, jest pięknie, zobaczcie. Tutaj w ogóle w tym miejscu Waszyngton został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta. No dobra, jest super pięknie, fajnie, ale ci ludzie, co tutaj pracują, nie mówię, że wszyscy, prawda, tylko ci ludzie, co tutaj pracują, których ja poznałam akurat, z którymi ja miałam do czynienia, to naprawdę nie zrobili na mnie dobrego wrażenia i fajnie, że macie pieniądze, fajnie, że jesteście tacy pełni sukcesu w życiu, ale to, jakie macie wartości,
jakimi jesteście ludźmi, bo poza pieniędzmi to tak naprawdę tam nie ma człowieka. Tam nie ma po prostu... Już widzę, że jestem powyżej 5 minut, także przepraszam Was, bo to miało być szybkie story time. No ale tyle chciałam Wam po prostu powiedzieć, że raz w życiu faktycznie miałam taką pracę, że podczas pracowania jako krupierka, że miałam, aż mnie trzęsło w środku po prostu. Jacy to byli, tacy podli ludzie i pokazywanie sobie tych zdjęć kochanek po prostu na Instagramie, gdzie ja tam siedzę, a oni już nie zauważali jakby, że ja tam jestem i te wszystkie rozmowy właśnie. Całe szczęście nie brali przy mnie żadnej kokainy, ani nic nie robili przy mnie takiego, bo jeszcze tego by brakowało, żeby nagle prochy zaczęli przy mnie brać. Ale taka jest właśnie moja historia z rozdawaniem kart kolesiom z Wall Street. Także z Wall Street, spod giełdy, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie tego szybkiego odcinka Story Time i posłuchanie o jednej z moich przygód tutaj w pracy. Jeszcze będę miała odcinki o pracy jako krupierka, bo jeszcze są inne fajne historie na ten temat. Także dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka i do zobaczenia w środę na dłuższym już odcinku. Na razie, pa!